Dzisiaj materiał nietypowy, wyjazdowy. Jesteśmy w Słupsku i za chwilę odwiedzimy prawdopodobnie najbardziej nietypowego, wyjątkowego gracza w Polsce. Z powodu choroby, z którą zmaga się od lat, nie jest w stanie korzystać ani z klawiatury, wybaczcie, to mewa, jesteśmy w Słupsku, nie jest w stanie korzystać ani z klawiatury, ani z myszki, ani z pada, ani w ogóle z żadnego klasycznego, fizycznego kontrolera, a mimo to jest zapalonym, aktywnym graczem. Jak to możliwe? No właśnie to spróbujemy Wam za chwilę wyjaśnić. Poznajcie Kamila, w internecie znanego jako Cubi. Kamil od urodzenia zmaga się z dystrofią mięśniową Duchenne. To bardzo rzadka choroba genetyczna prowadząca do postępującego i nieodwracalnego zaniku mięśni. Aktualnie Kamil nie jest w stanie się ruszać, samodzielnie oddychać, jeść ani mówić, a mimo to nie tylko korzysta z komputera, ale także gra. I to w naprawdę wymagające, dynamiczne produkcje pokroju Monster Huntera, Tekkena, League of Legends czy Władcy Pierścieni w wersji LEGO. Wszystko dzięki specjalnemu urządzeniu, które pozwala na obsługę systemu za pomocą tylko i wyłącznie oczu. Cały zestaw składa się z, co jasne, komputera, zamontowanego na statywie eye trackera i projektora, który wyświetla obraz na suficie bezpośrednio nad łóżkiem Kamila. Swoją drogą zwróćcie uwagę na profesjonalną podstawkę, na której stoi projektor. Na pewno zastanawiacie się, podobnie jak ja się zastanawiałem, jakim cudem oczy mogą zastąpić precyzyjny gamingowy kontroler wyposażony w kilkanaście przycisków. Czy oczami da się grać we wszystko? Jakie są problemy i ograniczenia? Czy sterując w ten sposób można rywalizować z innymi? Spoiler, można. Ja zebrałem w Tekkenie solidne bęcki. I o tym wszystkim za chwilę sobie szczegółowo pogadamy, ale najpierw chciałbym, żebyście Kamila przynajmniej trochę poznali. Jak już wspominałem, niestety nie jest w stanie mówić, ale bardzo sprawnie pisze, dlatego zadałem mu kilka pytań w formie tekstowej. Jego odpowiedzi przeczyta dla Was Czuk. Jak postępowała choroba i w jaki sposób wpływała na gry? W którym momencie zacząłeś mieć problemy z klasycznym sterowaniem? Chory byłem od zawsze i powoli mięśnie słabły. W wieku 10 lat przestałem chodzić, wtedy też gry mnie wciągnęły. Najpierw Pegasus, potem PlayStation 1 kolegi, następnie miałem PlayStation 2 i na PlayStation 3 z konsolami skończyłem, bo ręce były za słabe, czyli po roku 2013. Ogólnie zawsze trudniej mi się grało od zdrowych ludzi. W co lubiłeś grać najbardziej? Jakie były Twoje ulubione tytuły i gatunki? Chyba grałem we wszystko. Ulubione gry były i nadal są japońskie. Final Fantasy różne, ale dziesiątkę najbardziej lubię. Seria Metal Gear Solid, Devil May Cry, GTA wyjątkowo nie japońskie, wyścigi różne, Gran Turismo, Need for Speed, no i oczywiście najważniejsza seria, czyli Monster Hunter, w którą gram od roku 2004. Jak wyszła czwarta część, to nie miałem jak w to grać, bo wyszła na 3DS, ale niedawno nadrobiłem na emulatorze parę części. Jak i kiedy dowiedziałeś się o istnieniu rozwiązania, z którego aktualnie korzystasz? Jakiś czas później. Mówiłem mamie, że niedługo nie będę mógł nic robić i akurat koleżanka znalazła tego eye trackera i zaraz kupiliśmy. Kto zajął się montażem niezbędnego sprzętu, czyli projektora, statywu itd.? Na YouTube obejrzałem wszystko o tym eye trackerze i wiedziałem co potrzeba, więc było w miarę łatwo. Mama kupiła odpowiednie kable i stojak i wszystko zamontowała. No przyszedł taki czas, że Kamil mówi do mnie, że mamunia, ja już po prostu niedługo nic nie będę mógł robić, bo ręce już miał coraz słabsze. No i jakoś rozmawiał, nie wiem jak to tam było, z koleżanką Mileną i Milena podpowiedziała mu, że jest jakiś taki sprzęt, że oczami można obsługiwać komputer i chyba grać, no wtedy jeszcze nie wiedzieliśmy jak to będzie. No i ustaliliśmy, że w Poznaniu jest firma Harpo, która zajmuje się takimi produktami dla osób niepełnosprawnych, chorych. No i skontaktowaliśmy się z nimi. Okazało się, że można na 2 tygodnie wypożyczyć, żeby sprawdzić, czy to będzie działało tak jak nam było potrzebne, bo potrzebowaliśmy, żeby Kamil leżąc mógł jakoś obsługiwać ten komputer i żeby na suficie miał ekran, wszystko. No i udało się to wszystko. To znaczy jeszcze była taka przeprawa z urządzeniem, na czym to powiesić, żeby po prostu to widziało Kamila oczy, to urządzenie. No, zamówiłam przez internet, znalazłam taki stojak do laptopa. Zamówiliśmy ten stojak. No okazało się, że będzie pasował ten stojak, ale jeden było za mało, bo po prostu za mało było tych rurek.
No i zamówiliśmy drugi, później go tam troszeczkę jeszcze dorobiliśmy, że tak powiem, i zdał egzamin i już nam 10 lat służy to wszystko. Niełatwo było, bo ja jestem no tak raczej nie bardzo technicznie ogarnięta, że tak powiem, ale daliśmy radę wspólnie. Jakie masz hobby poza grami? Czym jeszcze się interesujesz i co lubisz robić? Marvel i ogólnie filmy i seriale, no i oczywiście Lego. Zestawy składa ze mną mama i jest moimi rękoma. Na kamerze dokładnie widzę, jak mama składa i mówię co i jak. Złożyliśmy tak już ponad 50 zestawów. Jednym z Kamila ulubionych rzeczy, jedną, którą lubił od dzieciństwa, były klocki Lego. Wtedy, kiedy jeszcze mógł układać, to sam układał te klocki. No i właściwie tak od lat klocki poszły na bok, później Kamil zaczął grać. No i teraz jak wróciliśmy do klocków, bo wróciliśmy, nie wiem, z 2 lata temu chyba do klocków z powrotem do układania, to te klocki ja układam pod bacznym okiem Kamila. On przy pomocy kamery kontroluje mój ruch, właściwie każdy ruch, każdy klocek, który układam, Kamil widzi i bywa tak często, że się pomylę i włożę nie tam, gdzie trzeba, czy nie ten klocek, co trzeba, to Kamil mnie po prostu no, kontroluje i mówi: mamu, źle włożyłaś. Właściwie z Kamilem tak codziennie, jeżeli mamy już coś do układania, to poświęcamy około godziny czasu, bo Kamil ma swoje inne zajęcia, także godzinę czasu siedzimy, układamy i następny dzień wracamy do dalszej budowy. Tak to jest. Bo ja bym czasami dłużej nawet siedziała, układała, ale Kamil ma swoje inne zajęcia, które po prostu on musi zrobić i u niego jest wszystko jak w zegarku. I u nas w tym domu to tak jest. Jak w zegarku. Od jakiegoś czasu Kamil prezentuje swoje zestawy na YouTubie, więc jeżeli chcielibyście dokładniej obejrzeć jego kolekcję, to link do kanału znajdziecie w opisie. No dobrze, ale wróćmy do Eye Trackera. Niektórzy gracze używają podobnych urządzeń w formie dodatku. Na przykład w Euro Truck Simulator do swobodnego rozglądania się po kabinie. Swego czasu był to nawet dość popularny gadżet, ale no właśnie, gadżet. Zabawka, która dodawała kilka nowych funkcji, ale nie zastępowała kontrolera w 100%. Dla Kamila to jest jedyny sposób na komunikowanie się z komputerem i musi za jego pomocą robić absolutnie wszystko. Korzysta z modelu Tobii PCI Plus, który zadebiutował na rynku dobre kilka lat temu. Świadomie nie wymienia go jednak na najnowszy model, ponieważ oprogramowanie PCI Plus najlepiej nadaje się do grania. Jak to działa w praktyce? Po prawej stronie ekranu znajduje się panel z kilkoma podstawowymi akcjami, takimi jak lewy przycisk myszy, prawy przycisk myszy, podwójne kliknięcie czy wywołanie klawiatury ekranowej. Jeżeli Kamil chce użyć lewego przycisku myszy, na przykład żeby zamknąć jakiś folder, musi popatrzeć przez chwilę na odpowiedni symbol, a następnie na punkt, w którym chce zastosować wybraną akcję. Uprzedzając ewentualne pytania, mruganie nie działa i nie ma żadnego znaczenia. Ja też początkowo myślałem, że może lewe oko odpowiada lewemu przyciskowi myszy, a prawe prawemu, ale nie. Jest to jak najbardziej zrozumiałe, bo takie rozwiązanie powodowałoby całą masę przypadkowych kliknięć. Przygotowując ten materiał, bardzo dużo rozmawialiśmy na Discordzie i w życiu bym się nie domyślił, że Kamil wprowadza tekst w jakiś nietypowy, bardziej czasochłonny sposób. Z testu, który zrobił, wynika, że pisze średnio 14 słów na minutę, podczas gdy przeciętny człowiek mniej więcej 30. A więc jest troszkę wolniej, ale w zupełności wystarczająco do normalnej, płynnej komunikacji. No to teraz przechodzimy do tego, co najciekawsze, czyli do gier. Tutaj sprawa jest bardziej skomplikowana, ponieważ ten sprzęt nie został zaprojektowany z myślą o graniu. Absolutnie każdy tytuł wymaga od Kamila odpowiedniej konfiguracji. I to indywidualnej, to znaczy każdą grę trzeba przygotować oddzielnie, bo każda ma swoją specyfikę. Najwięcej czasu zajmuje modyfikowanie domyślnego sterowania, do czego trzeba wykorzystać zewnętrzny program Universal Control Remapper. No i z tym jest najwięcej zabawy. Początek przygody z każdym nowym tytułem to mozolne testy i dostosowywanie sterowania pod daną grę. Kamil musi zdecydować, których funkcji potrzebuje najbardziej i jak je rozmieścić, żeby mieć łatwy dostęp do tych najczęściej używanych. Między innymi z tego powodu nie gra w 100 tytułów jednocześnie i nie testuje wszystkich nowości. Bo to, co my możemy zrobić czyli pobrać, zainstalować, odpalić na pół godzinki i jeżeli się nie spodoba, usunąć, dla Kamila jest bardzo długim i skomplikowanym procesem. Gry muszą być też obowiązkowo uruchamiane w oknie, ponieważ potrzebny jest stały dostęp do panelu po prawej stronie,
i klawiatury ekranowej. Jeżeli jakaś gra domyślnie nie wspiera takiej opcji, to trzeba ją wymusić, na przykład korzystając z programu DXWND. Najmniej problematyczne są stosunkowo proste produkcje wykorzystujące wyłącznie myszkę. Na przykład klasyczne przygodówki point and click, takie jak Jack Orlando, albo różnego rodzaju strategie. Podczas naszej wizyty Kamil pokazał nam, jak to wygląda w przypadku Cywilizacji oraz Heroesów. Problem zaczyna się w grach szybszych, a do tego z bardziej rozbudowanym sterowaniem. Weźmy na przykład tegorocznego Tekkena. Bardzo przydatny jest przygotowany przez deweloperów nieco uproszczony tryb sterowania, ale i tak, żeby skutecznie walczyć, trzeba wciskać kombinację przycisków. Siłą rzeczy nie da się patrzeć na dwa klawisze jednocześnie, dlatego w ramach przygotowań do zabawy Kamil musiał stworzyć własne makra. I to naprawdę działa, to znaczy ja zebrałem solidny łomot, wygrywając tylko jedną rundę. Po mnie rękawice podjął też nieco bardziej doświadczony Czuk i on po wyrównanej walce ostatecznie wygrał 3-2. Ja powiem tak, absolutnie żadnym specjalistą do spraw Tekkena nie jestem, natomiast miałem okazję grać we wszystkie jej części, no i też recenzowałem 8, więc powiedzmy, że jestem w temacie zupełnie na świeżo. To, co mnie chyba najbardziej urzekło w tym całym naszym mini sparingu, to chyba całkowity brak jakiejkolwiek historii. To znaczy, tam się po prostu nie wydarzyło nic nadzwyczajnego. Dwójka kumpli grała sobie w Tekkena, wiedziała, co ma robić, w jaki sposób ma robić. Wyglądało to całkiem spoko, na przykład z perspektywy innej osoby, która by to oglądała, gameplay, który widać być może nawet teraz na ekranie, więc naprawdę tam się nie zadziało nic specjalnego i ja w życiu bym nie powiedział na przykład, że gram z osobą, która jest w jakikolwiek sposób ograniczona ruchowo, a zwłaszcza, że gra oczami. No to jest oczywiście niesamowite, ale też po prostu bardzo fajne, bo żeśmy z Kamilem bardzo dobrze się bawili, to na pewno. Rozmawialiśmy też o tym, że na pewno jeszcze nie jeden taki sparring ze sobą przeprowadzimy, więc to jest super, bo to działa i chyba to jest w tym wszystkim najważniejsze. Kolejną grą, jak to się dzisiaj profesjonalnie mówi, kompetytywną, z którą Kamil spędza sporo czasu, jest League of Legends. Tutaj duży problem sprawia fakt, że w LoLu domyślnie korzysta się zarówno z myszki, jak i z klawiatury. Szybkie przełączanie się między jednym kontrolerem a drugim nie wchodzi w grę, bo reagować trzeba błyskawicznie. Dlatego Kamil musiał przerobić sterowanie w taki sposób, żeby wszystkie potrzebne akcje można było wykonywać na klawiaturze ekranowej. Przez to nie za bardzo da się precyzyjnie celować i wskazywać konkretnych przeciwników. QB korzysta więc przede wszystkim z ataków obszarowych albo takich, w których wystarczy wskazać ogólny, przybliżony kierunek. A więc jak najbardziej może grać i rywalizować z innymi, ale taktykę musi dostosować do ograniczeń wynikających ze sterowania. Podobnie wygląda to w jednej z ulubionych gier Kamila, czyli Monster Hunter World. Produkcji jeszcze bardziej rozbudowanej niż League of Legends, bo mamy tu do czynienia z RPG-iem akcji osadzonym w otwartym świecie. Warto sobie uświadomić, że grając szczególnie w akcyjniaki przeważnie wykonujemy kilka akcji jednocześnie. To znaczy biegniemy do przodu, ale w tym samym czasie obracamy kamerę skręcając, do tego zmieniamy broń, przeładowujemy albo wrzucamy granat. Kamil może patrzeć tylko w jedno miejsce, więc dużo trudniej mu o taki multitasking. I dlatego znowu taktykę musiał dostosować do ograniczeń związanych ze sterowaniem. Nie za bardzo jest w stanie wykonywać precyzyjne, szybkie uniki, dlatego stawia na tarcze i rozwój umiejętności defensywnych, które pozwalają na przyjęcie większej ilości obrażeń. Natomiast poruszanie się po mapie na szczęście jest w Monster Hunterze zautomatyzowane. Wystarczy wskazać punkt docelowy, a wierzchowiec sam znajduje odpowiednią drogę. Jak widzicie, wiele problemów i ograniczeń da się jakoś obejść, ale nie wszystkie. Zapytałem Kamila o gatunki oraz konkretne tytuły, z których musiał zrezygnować i trochę ich niestety jest. Ze względu na niższą precyzję i wolniejszy czas reakcji nie da się grać między innymi w shootery. Po pierwsze, większość z nich nie pozwala na przepisanie całego sterowania do klawiatury, co jest niezbędne. A po drugie, strzelanki są po prostu zbyt szybkie, żeby celować, strzelać i poruszać się za pomocą oczu. Drugim bardzo problematycznym gatunkiem są gry wyścigowe. Tutaj również liczą się milisekundy, a sterowanie oczami niestety na taką precyzję nie pozwala. Tak naprawdę jedynymi wyścigami, w które Kamil może w miarę komfortowo grać, jest Forza Horizon, która posiada tryb Autodrive. Nie udało się też zmusić do współpracy GTA 5 i LEGO Star Wars Skywalker Saga, ponieważ w tych grach również nie da się obsługiwać kamery za pomocą klawiatury. Dla porównania, we Władcy Pierścieni nie ma tego problemu, ale za to pojawił się inny.
Mianowicie sekwencje platformowe wymagające wykonywania precyzyjnych skoków połączonych z błyskawiczną zmianą kierunku. Żeby sobie z tym poradzić, Kamil musiał sztucznie spowolnić czas używając Cheat Engine i dopiero wtedy był w stanie reagować wystarczająco szybko. Ze względu na konieczność daleko idącej personalizacji sterowania, grania w oknie, używania zewnętrznych programów, aktualnie QB gra wyłącznie na komputerze. Czasami korzysta z emulatorów, jest też w stanie obsługiwać zdalnie smartfon, ale nowe konsole takie jak PlayStation 4 czy PlayStation 5 znajdują się poza zasięgiem. Co prawda zarówno Sony, jak i Microsoft oferują specjalne kontrolery przeznaczone dla osób niepełnosprawnych, ale wszystkie wymagają fizycznego wciskania przycisków. Jakiś czas temu Kamil znalazł jednak potencjalny sposób na korzystanie z PlayStation i poprosił mnie, żebym przy okazji przywiózł swoją PS5, co chętnie zrobiłem. Oczywiście podłączenie eye trackera bezpośrednio do konsoli nie wchodziło w grę. Rozwiązanie znalezione przez QB'ego wymagało skorzystania z usługi Remote Play, czyli rozgrywki zdalnej. Było z tym trochę zabawy, ponieważ z najnowszą wersją aplikacji Sony ten sposób nie działa. No i oczywiście trzeba było ustawić całe sterowanie. Tym razem nie tylko z wykorzystaniem Universal Control Remapper, bo najpierw kluczowe było przypisanie przycisków z DualSense'a do klawiatury. Po krótkim boju udało się i Kamil bez większych problemów ograł sobie demko najnowszego Final Fantasy. To, co teraz powiem, to oczywiście banał, ale spotkanie z Kamilem naprawdę przestawiło mi w głowie kilka elementów. Bo zrozumiałem, że problemy, na które często narzekam, tak naprawdę nie są żadnymi problemami. To są albo drobiazgi, albo przeciwności losu, z którymi spokojnie mogę sobie poradzić. Bo mam do tego narzędzia, tak naprawdę wszystko zależy ode mnie. Kamil, biorąc pod uwagę ogromne ograniczenia, z którymi musi się zmagać każdego dnia, korzysta z życia na maksa. Gra w dokładnie te same gry co my, montuje filmy, prowadzi swój kanał na YouTubie, kolekcjonuje zestawy Lego i to jest niesamowicie inspirujące. Jeżeli chcielibyście dowiedzieć się nieco więcej na temat codziennego życia QB'ego, jego przeszłości i tego, jak sobie radzi na co dzień, to odsyłam was do prawie godzinnego wywiadu na kanale Rysława. No i Kamil kiedyś mi zrobił niespodziankę ogromną. Dostałam, telefon, dzwoni do mnie telefon z kwiaciarni. Kwiaciarnia taka, co przywożą kwiaty. Zamyślę, kto mi mógł kwiaty przysłać? No tak wszędzie wkoło, no nie znalazłam nikogo. No i przyjechały do mnie kwiaty, piękny taki bukiet, a to było od Kamila ten bukiet z takimi życzeniami. Dziękował mi, że jestem przy nim, że jestem najlepszą mamą. No dobra. Tak mnie to wzruszyło, jak nie wiem. I to wszystko przez oczami załatwił. Link do całości w opisie. No i oczywiście w imieniu Kamila raz jeszcze zapraszam was na jego kanał. Znajdziecie tam zarówno prezentacje zestawów Lego, jak i gameplaye nagrane z wykorzystaniem eye trackera. Na pewno będzie mu miło, jeżeli wpadniecie, zostawicie suba i napiszecie jakiś miły komentarz. Z mojej strony to by było chyba na tyle. Bardzo dziękuję Kamilowi oraz jego mamie za zaproszenie i do zobaczenia.